Putin. Putin nie chce uderzyć w obecnej sytuacji. Putin nie chce uderzyć w żaden kraj natowski, ale szykuje coś wielkiego, jeżeli chodzi o Ukrainę. Na początku za to, co robi Ukraina i te rakiety dalekiego zasięgu, wszelkie uderzenia bardzo poważne z Rosji będą szły na Ukrainę i to mogą iść w miejsca, powiedzmy rakietowo w miejsca, które dotychczas nie były w których się działania wojenne nie działy. Skarbiec narodowy. Ja powiem rzecz dziwną, która mi się skojarzyła, ale Putin myśli o przeniesieniu skarbca narodowego do jakiegoś specjalnego bunkra. Tak by się na coś szykował. Dosłownie skojarzyło mi się skarbiec narodowy i jakieś specjalne miejsce, żeby to przenieść. Czyli Putin spodziewa się wojny. Być może tej najgorszej. Lub ją planuje. On uważa, że w tej chwili jest swoiste testowanie jego wytrzymałości w sensie decyzyjnym. Czyli jeżeli Rosja, on tak uważa, że jeżeli Rosja nie uderzy, nie zrobi odwetu na chociaż jakikolwiek kraj natowski, to nastąpi jeszcze jedno przekroczenie czerwonej linii w postaci wejścia specjalnych wojsk na Ukrainę ze strony NATO. On tak myśli albo tak wie. Są przygotowane dwie bomby jądrowe, które będą zrzucone dość blisko, może inaczej, będą zrzucone w teren mało zamieszkały na Ukrainie, ale i na tym terenie działania wojenne w tej chwili nie trwają. To będzie jak gdyby taka pokazówka, pokazanie jest w zamyśle albo jest w przygotowaniu coś takiego. Jeżeli to się stanie, jeżeli Rosja zrzuci dwa, to będą małe ładunki, to będą bardziej symboliczne ładunki jądrowe. Putin wygłosi orędzie, w której będzie mówił, że Rosja nie ma wyboru, bo jest zaatakowana przez NATO. I jest to przestroga. Będzie mówił o jakiejś przestrodze, o czymś, co powinno odstraszyć NATO od dalszych prób ingerencji w taki sposób, jak NATO ingeruje. Donieck, moment, tylko zobaczę, gdzie jest Donieck. Będą bardzo wielkie naloty albo rakiety. Donieck. Jedne będą w okolicy Doniecka, a drugie będą w rejonie Kijowa. Dwa bardzo głębokie, one mogą się wydarzyć wkrótce. Dwa bardzo mocne ataki.
Ławrow uważa, że to jest fiasko wszelkich cichych rozmów. Czyli być może z niektórymi politykami Europy czy Stanów Zjednoczonych może jakieś ciche rozmowy były. Ale on to uznaje jako wszelkie fiasko rozmów i że Rosja stoi w tej chwili na stanowisku, że wypowiedziano Rosji wojnę. Jeżeli Rosja by się zdecydowała na odwet, to w moich poczuciach ten odwet, drodzy Państwo, będzie punktowy, ale bardzo pokazowy, który będzie musiał mieć w obliczu swoim straty w ludności, straty w infrastrukturze i zagrożenie, czyli wywołanie strachu. I to Rosja prędzej czy później zrobi, jeżeli nie zostanie cofnięta decyzja o używaniu broni dalekiego zasięgu przez Ukrainę. Jeszcze tylko powiem tak, że jeżeli Biden podjął taką decyzję, to jest też, zwróćmy uwagę, jest prezydent elekt, więc de facto Biden powinien to skonsultować z nim. No, on właściwie prawowitym prezydentem, który lada moment będzie miał władzę prezydencką w Stanach Zjednoczonych, jest Trump. Decyzja, którą Biden podejmuje już po wyborze prezydenta elekta, jest decyzją, moim zdaniem, bardzo bezczelną. Dlatego, że Stany Zjednoczone tworzą sytuację, która może wywołać trzecią światową. Czyli tu zachodzi pytanie, czy Biden, oczywiście pod naciskiem wielu wpływowych ludzi, pod naciskiem wojskowych, czy Biden musiał dać taką zgodę, ale to może oznaczać, że wtedy wojna światowa zacznie się przed objęciem pełnej władzy przez Donalda Trumpa. Wtedy rozmowy pokojowe będą mało prawdopodobne lub wręcz niemożliwe, bo zacznie się trzecia światowa.